Motywacją od zawsze będą i byli ludzie. I moja przyszłość i przyszłość całej mojej rodziny, może mojej przyszłej rodziny. To, co zrobimy teraz, zdeterminuje całą naszą przyszłość. Mamy takie powiedzenie w MSK, że nic bardziej nie wkurza dorosłych niż banda dzieciaków, które skaczą i śpiewają na ulicy, robiąc mnóstwo hałasu i gdzieś tam wybrzmiewa nasz przekaz. Cześć, jestem młoda i chcę mieć przyszłość. Polska szkoła nie tylko nie mówi dostatecznie, ale nawet nie stwarza możliwości, by się o tym dowiedzieć, by usłyszeć, jak poważny jest ten temat. 2 ostatnie lata wywróciły moje życie do góry nogami. Podważyły wszystko, co wiedziałem, co planowałem, jakie miałem oczekiwania od życia. Wszystko się zmieni w bardzo nieoczekiwany sposób. Ja nie chciałem być aktywistą. Czasami mam ochotę zrobić coś, co lubię. Gdzieś pojechać, przestać się udzielać strajku, ale to mnie cały czas ściga. Mamy na pewno 2 scenariusze. Jeden jest scenariuszem pozytywnym, a drugi negatywnym. Nie ma jakiegoś medium pomiędzy nimi. Oczywiście ja bym najbardziej chciała, żebyśmy poszli tym pozytywnym scenariuszem i żebym mogła myśleć o mojej przyszłości jako o czymś, co nie musi być zupełnie uwarunkowane o mój aktywizm klimatyczny. Zaraz to okno czasowe się zamknie i stymulujące jest to, że zaraz będzie po wszystkim. Mówienie, że nie da się już nic zrobić, jest jak poddanie się. A my nie możemy się poddać. Po prostu nie można się poddać. Czy uważacie, że najpierw patrzy się na ludzi, a potem na pieniądze? Czy kiedykolwiek słyszeliście, by ktoś u władzy użył terminu sprawiedliwość klimatyczna? Czy to powinno się zmienić? Też tak uważam. Dlatego stoję tu dzisiaj i będę tu stać jeszcze wiele razy. To jeszcze nie wszystko. Okres pandemii wyjawił fałszywość zapału mediów w mówieniu o klimacie. Kiedy tylko echo naszych strajków ucichło na ulicach, ucichło też echo kryzysu klimatycznego w debacie publicznej. Media udowodniły, że nie potrafią mówić o nim niezależnie od naszych strajków. Żądamy, by wykonywali swoją pracę w sposób rzetelny, a nie wygodny! Trochę ze mnie schodzą emocje. Usiądziemy tam? Udało się. Znaczy, no udało się. Słuchajcie też po moim głosie, ale jednak teraz wracamy, już adrenalina spadła i jakoś tak mam nadzieję, że po pierwsze będzie teraz u nas głośno w mediach, że teraz coś się przebije więcej, szczególnie jak postulowaliśmy o rzetelność mediów,
to może miejmy nadzieję na to, żeby to się gdzieś tam nie przebiło. A oprócz tego, no co? Czekamy na kolejny strajk, czekamy na kolejne działania i mamy nadzieję, że tych strajków po prostu będzie mniej, że po prostu nie będziemy musieli już za każdym razem strajkować, kiedy po prostu nie będziemy musieli żądać tej zmiany, bo ta zmiana już będzie. Dzisiejszy strajk to jest następny strajk, kolejny strajk, ale wiemy już teraz, że to nie będzie wystarczająco, że ta walka będzie trudna, że im będziemy mocniejsi, tym większy opór będzie i tym większą presję będziemy musieli nakładać. Od zawsze politycy ignorowali ten problem, chociaż on musi być rozwiązany i czekali, aż młodzież wyjdzie na ulicę, żeby powiedzieć, że tak, to jest dla nich ważne, ale to po prostu nie jest prawda. Klimatem zacząłem się interesować trochę więcej niż ponad 2 lata temu. Taki przełom, który dla mnie nastąpił, to było w wakacje w 2018 roku, kiedy przeczytałem artykuł napisany przez profesora Malinowskiego. To był dla mnie taki pierwszy raz, kiedy spotkałem się z czymś głębszym niż tylko termin zmiana klimatu. Pierwszy raz do mnie dotarło coś takiego jak sprzężenia zwrotne. W artykule było wspomniane o złożach metanu, które są pod wieczną zmarzliną, które mogą się uwolnić i wyemitować takie ilości gazów cieplarnianych, które nie emitowaliśmy my przez 200 lat. I w momencie, w ta wieczna zmarzlina zaczęłaby się gwałtownie rozmarzać, to właściwie nasz świat by się zmienił nie do odwrócenia. I to mnie ścięło z nóg. I jest to nieodwracalność. To znaczy mamy określoną ilość czasu, żeby zredukować nasze emisje do zera, a jeżeli nie zrobimy tego na czas, to sprzężenia zwrotne zaczną napędzać się. To jest jak taka lawina zdarzeń tak naprawdę, które spowodują, że nawet jeżeli przestaniemy cokolwiek emitować, to już i tak tego nie zatrzymamy. To temperatura będzie gwałtownie narastać, a my nie będziemy mieli nic do powiedzenia. I to jest wąskie okno tak naprawdę czasowe, które mamy do wykorzystania. I to jak się dowiedziałem, że to jest w ogóle za jakość mojego życia może się stać, a właściwie w ciągu najbliższej dekady, to byłem przerażony, nie dowierzałem temu, jak blisko jesteśmy. Później przez 3 miesiące zacząłem czytać o kryzysie klimatycznym, więc moja wiedza się zwiększała, desperacja też rosła. Wiedziałem, że się zbliża COP w Katowicach i myślałem, że to będzie... Zobaczę, jak to wygląda, może coś się zmieni, bo nie wiedziałem, jak wygląda w ogóle proces klimatyczny, negocjacje. Miałem nadzieję z tym związane. I to było coś więcej niż rozczarowanie, ten COP. To był
kolejny kopniak. There is a country where the climate is consistently improving. It's a country that takes practical steps to reduce greenhouse gas emissions, implements modern, environmentally friendly technologies to produce and save energy, and promotes low-emission means of transport. It's a country where sustainable forest management and care for nature help to absorb excess CO2 from the atmosphere. The people of this country understand very well that the city of tomorrow is adapted to climate change. This country is Poland. It's where good climate counts. Podczas COP-u w Katowicach był organizowany Marsz dla Klimatu i zobaczyłem, że to jest jakieś takie miejsce, w którym mogę pojechać i powiedzieć to, co czuję, przekazać te moje emocje. I pojechałem tam z moją mamą i zobaczyłem aktywistów z całego świata tak naprawdę, którzy się zjechali do Polski. Gdy pojechałem na ten marsz, to otworzył się przede mną świat aktywizmu. Zobaczyłem bardzo zróżnicowane osoby i zobaczyłem, że nie jestem tym sam. Zobaczyłem, że walczą o klimat ludzie, że ktoś już się o to stara i że nie jestem jedyną osobą, która o tym wie. I zobaczyłem, że można z tym coś zrobić. Za każdym razem, jak widzę spodek, to przypominam sobie ten moment sprzed 2,5 roku, kiedy zaczęłam działać jako aktywistka. W trakcie tej konferencji byłam na pierwszym moim strajku i pamiętam tą energię i pamiętam, że to było dla mnie wielkie przeżycie, bo to był pierwszy strajk. Była bardzo szybka akcja, właśnie organizowana przez różne organizacje pozarządowe i polegała na tym, żeby wziąć katowicką młodzież i zaprosić ją do środka konferencji i pokazać, że młodzi też się przejmują klimatem. Here in Katowice, Poland, at least 30 local high school students answered Greta's call, walking out of classes today and carrying their message here to the COP. Więc ja i 30 innych osób udzielaliśmy różnych wywiadów. Ja zostałam wyznaczona jako osoba mówiąca, bo dobrze się posługuję angielskim i polskim. I się koniec końców okazało, że przez 2 godziny udzielałam wywiadów dla polskich i zagranicznych mediów i to było ogromne dla mnie przeżycie. We have letters that say 12 years left. If we don't do nothing till 2030, we are really in danger and well, it may end really badly for all of us, for humanity and for entire world. Byłam bardziej naiwna, miałam więcej nadziei, miałam też mniej wiedzy i wydaje mi się, że byłam bardziej niewinna. I jakiś czas później dostałam telefon z Warszawy, że rozpoczyna się młodzieżowy strajk klimatyczny i że jestem zaproszona na pierwsze takie spotkanie organizacyjne. Mam wrażenie, że jesteśmy w tym samym punkcie. Wciąż jest beznadziejnie, wciąż jest rozczarowanie naszymi rządzącymi. Emisje wciąż się nie zmieniły. Czasu mamy mniej i boję się, że za kolejne 2-3 lata nie będę mogła powiedzieć, że coś się zmieniło. I to jest przerażające. Żyjemy w momencie, w którym jeszcze wszystko może się zmienić na lepsze lub na gorsze. Boję się, że w przyszłości Ziemia będzie niezamieszkiwalna i będziemy doświadczali kataklizmów i katastrof codziennie. A z drugiej strony jest ta wciąż nadzieja, że może pójdziemy w tą drugą stronę, może się uda i może będziemy żyli w nowym i lepszym świecie. Potrafimy zbudować coś lepszego i coś pięknego, ale
Potrzebujemy tego szybko. Ja zostałam rok temu zdiagnozowana z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. Były sytuacje, kiedy dotykało to też mojego aktywizmu. Nachodziły mnie myśli, że może wcale zmiany klimatu nie zachodzą, może to wszystko nie jest prawdą, może ja nie powinnam być w tym miejscu. Była taka sytuacja, że czytałam książkę o klimacie, nauka o klimacie i potrafiłam czytać godzinę jedną stronę, dlatego że musiałam analizować każde słowo i jakby korygować taką wewnętrzną mną, czy to jest rzeczywiście zgodne z tym, co ja myślę i zgodne z tym, co ja wierzę. Musiałam je analizować i musiałam zastanawiać się, czy one na pewno są prawdą. Takie sytuacje pokazały mi dwie rzeczy. Pierwsza, że nie ma czegoś takiego jak wierzyć w katastrofę klimatyczną. To jest kwestia wiedzy i albo się ma tą wiedzę, ma się te statystyki, zna się je i się to po prostu wie, albo nikt nie pokazał nam tych statystyk, a no, jeżeli nie chcemy wierzyć w naukę, no to nie jest problem nauki. Brak wiary w nauki nie jest dowodem na to, że zmiany klimatyczne nie istnieją. I druga rzecz to, że jakby taki mój próg akceptacji do polityków i ich brak działania absolutnie się zatarł i to, że ja byłam w stanie nadal prowadzić moją działalność aktywistyczną mimo myśli, że może klimat nie istnieje albo może zmiany klimatyczne nie istnieją. I mimo to ja robiłam tak wiele, a politycy, którzy zakładam, że z tą chorobą nie musieli się mierzyć, tego nie robią. I nie są w stanie zrobić 1/10 tego, co my jako Młodzieżowy Strajk Klimatyczny robimy. Mieszkam blisko Zgierza, który jest nazywany zresztą polskim Czarnobylem. I tam znajduje się toksyczne wysypisko śmieci. Kilka lat temu było tam miejsce nawet wybuch pożaru, który też bardzo wpłynął na zaognienie tego tematu. I nareszcie ktoś zaczął mówić głośniej o tym, jakie niebezpieczeństwo stanowi to wysypisko. W dzisiejszych czasach wydaje mi się, że w Łodzi rewitalizacja polega na tym, żeby wycinać wszystko, co zielone i wprowadzać wszystko, co betonowe. I tego obraz możemy zaobserwować na stacji Łódź Fabryczna, gdzie cały teren jest pokryty betonem. To Łódź jest narażona najbardziej na dezertyfikację, na pustynnienie. Ten rejon przyjmuje dużo mniej opadów niż na przykład Zakopane. To są różnice 50%. W Skierniewicach 2 lata temu w wakacje zabrakło wody w kranach. Zmiany klimatu stały się czymś realnym i ludzie po prostu w kranach przestali mieć wodę. Polska w ogóle ma małe zasoby wody, a województwo łódzkie i centralna Polska tym bardziej. To nie są konsekwencje, które będziemy odczuwali za kilka lat, tylko to się dzieje na naszych oczach i teraz. Ja czuję, że ja jestem i aktywiści Młodzieżowego Strajku Klimatycznego są bardziej dojrzali niż władze w kwestii klimatu. My jesteśmy bardziej świadomi. Mimo tego, że mamy dostęp do tych samych zasobów, co oni, mamy dostęp do tych samych książek, mamy dostęp do tych samych danych i statystyk, my z nich korzystamy, a oni nie. I my się ich uczymy, a oni nie. I my słuchamy naukowców, a oni nie. Ja jestem też bardzo ściśle związana z feminizmem jako takim i też odczuwam wpływ patriarchatu i takiej mizoginii na to, jak wygląda mój aktywizm i odpowiedź społeczeństwa na niego. Jeżeli myślimy o Młodzieżowym Strajku Klimatycznym, to chcąc, nie chcąc, widzimy głównie dziewczyny, bo dziewczyn jest po prostu więcej. Zaczynając od Grety, która była nazwana przez Donalda Trumpa po prostu wściekłą dziewczynką i tak była też traktowana. To się odbija, taka myśl, że no, dziewczyna nie powinna tu być. To jest miejsce dla chłopaków. To, żeby krzyczeć, to nie jest miejsce dla dziewczyny. Jestem świadoma tego, jak silnie jest zakorzenione jeszcze we wszystkich ludziach, głównie władzy i popierających obecne władze. Jest to przekonanie, że kobieta nie jest od krzyczenia, tylko od gotowania i zajmowania się domem, ale to jeszcze bardziej mnie motywuje i jeszcze bardziej powoduje, że ja jestem silniejsza. To, że inni uważają, że powinnam być gdzieś indziej, a ja uważam inaczej. Wydaje mi się, że w niektórych, szczególnie większych ośrodkach miejskich, zaczynamy od pewnego poziomu, do którego w Opolu musimy jeszcze dojść i byłem przekonany, że to będzie proste.
To, co przyciągnęło mnie do młodzieżowego strajku klimatycznego, to była moja pierwsza sesja w Europejskim Parlamencie Młodzieży, też w Opolu, gdzie spotkałem niezwykłych ludzi, młodych ludzi, którzy zajmowali się wszystkim, zajmowali się nauką, aktywizmem, biznesem i robili fajne, ciekawe, mądre i potrzebne rzeczy. No i to wydarzenie i ta sesja zostawiła też takie poczucie u mnie, co robię ja i czego ja chcę i czy coś robię w ogóle. No i to był też czas wielkiej popularności Grety Thunberg, dopiero naradzającego się młodzieżowego strajku klimatycznego, a dopiero byliśmy po pierwszym strajku takim ogólnopolskim, więc pomyślałem, czemu nie, że jest okazja zrobić coś fajnego i przynieść coś takiego do Opola. A tworzenie MSK w Opolu było oczywiście bardzo niezorganizowanym procesem. Ja miałem wtedy 14 lat. No i doszło do tego pierwszego strajku w kwietniu 2019 roku, na którym zebraliśmy 100 osób. I to było coś, bo mimo tego, że to było 100 osób, no to dla mnie było niezwykłe to, że przyszedł ktokolwiek i że w ten tydzień osoby, które nie miały nic wspólnego z aktywizmem klimatycznym wcześniej, zrobiły wydarzenie i przyniosły ten aktywizm klimatyczny do Opola tak naprawdę, no bo Opole nie ma długich tradycji aktywizmu czy aktywizmu klimatycznego w ogóle. Jest to region bardzo katolicki, więc ludzie też łączą te wartości w tym, w co się angażują. Z racji tego, że jesteśmy najmniejszym miastem wojewódzkim w Polsce, z wieloletnim kompleksem na punkcie Wrocławia czy Katowic, nie rozwijało się wiele rzeczy i Opolanie, i osoby, które mieszkają w regionie, zawsze ich celem i zawsze ich marzeniem było wyjechanie stąd, no bo Opole zawsze kojarzyło im się z dziurą, z miejscem, gdzie nic się nie dzieje. Może jest ładnie, może jest przyjemnie i ciepło, ale na pewno nie jest interesująco i na pewno to nie jest miejsce na przyszłość. W Opolu jest mnóstwo ludzi, którzy nigdy o tym nie słyszeli, którzy nigdy nie spotkali się z jakąkolwiek informacją, a już szczególnie informacją, która jakoś wymagałaby od nich działania. Przede mną jeszcze dużo pracy, żeby nawet moja ulica, 2 ulice, sąsiedztwo, szerzej wieś, miasto i kraj dowiedziało się o tym, że katastrofa klimatyczna czyha na nich i czyha na ich dzieci i wnuki. Pandemia też bardzo wpłynęła na nas wszystkich psychicznie. Przez to, że mam więcej czasu, mogę więcej czytać i więcej dowiaduję się też o kryzysie klimatycznym. Obserwuję to, że mamy coraz więcej zachorowań, sytuacja jest naprawdę poważna. A z drugiej strony, z tyłu głowy mam to, że grozi nam ogromna katastrofa klimatyczna i że tak naprawdę może być jeszcze gorzej. Świadomość tych obu rzeczy jest często bardzo przytłaczająca i przygnębiająca i często bardzo trudno jest sobie radzić z tymi emocjami. Dużo osób doświadcza lęku klimatycznego i boi się o swoją przyszłość, o swój los. Już teraz dużo osób zgłasza się do specjalistów. W Australii mogliśmy zobaczyć ogromne pożary. Kryzys klimatyczny tylko potęguje takie wydarzenia i to, że te pożary były na tak ogromną skalę, było dlatego, że kryzys klimatyczny cały czas postępuje. Natomiast nikt z nas nie spodziewał się, że parę miesięcy później podobne pożary spotkają nas. Pożary w Biebrzańskim Parku Narodowym nie były na tak ogromną skalę jak w Australii, natomiast były przerażające. W Białymstoku z mojego osiedla było widać dym i łuny ognia. I ja byłam przerażona, że to jest tak blisko. Ale nie wszyscy łączyli fakty i nie wszyscy twierdzili, że te pożary to konsekwencja kryzysu klimatycznego. Po prostu twierdzili, że jest susza, więc to jest normalne. Podlasie często jest postrzegane jako region bardzo zielony, pełny, przepełniony lasami, terenami zielonymi, drzewami.
Ale prawda jest taka, że tych lasów jest coraz mniej i ludziom się tylko wydaje, że mamy dużo terenów zielonych, ale tak naprawdę one cały czas znikają i cały czas wycinane są kolejne i kolejne drzewa. W dobie kryzysu klimatycznego powinniśmy podejmować wszelkie działania, które pozwalają łagodzić jego konsekwencje i wycinka lasów z pewnością takim działaniem nie jest. I tak naprawdę chroniąc lasy, chronimy samych siebie i chronimy naszą przyszłość. To jest niewygodna prawda i ludzie nie chcą słyszeć tej prawdy, nie chcą wyrzeczeń, nie chcą, żeby coś było niewygodne, nie chcą zmian, bo może gdzieś podświadomie domyślają się, że jest to poważna sprawa. To, czego ja się najbardziej boję, to to, że będą coraz częściej występowały susze, powodzie i przez to będzie coraz bardziej brakowało nam jedzenia i picia. Moja siostra należy do pokolenia, które o wiele bardziej odczuje skutki kryzysu klimatycznego niż ja. Jeżeli jestem jedną z ostatnich osób, które mogą wpłynąć na to, że świat będzie wyglądał inaczej, to czuję po prostu obowiązek, żeby to robić. Gdybym teraz siedziała bezczynnie, nie mogłabym za parę lat spojrzeć sobie w oczy, kiedy siostra zapytałaby mnie, dlaczego siedziałam bezczynnie i nic nie robiłam, kiedy jeszcze był na to czas, kiedy jeszcze można było coś zmienić. Nie potrafiłabym spojrzeć w lustro. Teraz w Unii Europejskiej klimat traktuje się coraz bardziej priorytetowo i to jest właśnie zasługa młodych, którzy wyszli na ulicę i strajkowali w wielu europejskich miastach. W Polsce strajkowało 72 miasta w zeszłym roku. W tym roku to było około 30 plus kilka online. Średnia wieku ludzi w MSK to około 16-17 lat. Po prostu widzimy, że robimy jakieś dobre rzeczy, widzimy jakąś możliwość i chcemy ją wykorzystać, bo wiemy, że jeżeli jej nie wykorzystamy, to tylko na tym stracimy. Odnoszę każdy aspekt mojego życia. To, kim bym chciała zostać, to czy założę rodzinę, czy nie, od tego, że klimat gdzieś tam jest. Jest mi smutno po strajku, bo zwykle nie wiem, co będzie się działo potem. Jest mi smutno, bo nie wiem, czy ludzie, którzy byli na strajku, po prostu wiedzą, po co przyszli. Kilka tysięcy kilometrów stąd dziewczyna w moim wieku, 15-letnia, musi chodzić 20 kilometrów po wodę dla swojego młodszego rodzeństwa. Na pewno, jeżeli będę studiować, będę się dalej aktywizować. Tego właśnie się boję, że te 5 lat zabierze mi jakiekolwiek szanse na wpłynięcie na politykę właśnie z tego młodego punktu widzenia. Potem będę traktowana jako ktoś, kto ma jakieś tam wykształcenie, no ale nie ma doświadczenia, więc lepiej go jeszcze nie traktujmy na poważnie. A na razie, jeżeli jestem dzieckiem, mogę dać ten argument emocjonalny, a później już nie będzie na to czasu. Największa różnica między byciem aktywistą zapewne w takim małym mieście jak Nowy Sącz, a w takim większym jak Warszawa, Kraków i tak dalej, to na pewno jest to, że z racji, że tutaj naprawdę niewiele się, powiedzmy, dzieje, to jeżeli już cokolwiek się dzieje, to zawsze osoby, które to inicjują, zawsze są widzialne. Tutaj w regionie bardzo wiele osób chodzi regularnie do kościoła i to, co mnie dziwi, to że sobie nawet nie zdają sprawy, że jeżeli pozwolimy na katastrofę klimatyczną, jeżeli nic nie zrobimy, to ani tego kościoła, ani takiego
zorganizowanego społeczeństwa nie będzie, bo po prostu to wszystko się załamie i zniknie. W Nowym Sączu myślę, że jestem postrzegany różnie. Moja mama uczy w szkole i teraz jak miała nową klasę, to uczennice się jej spytały, czy ona jest moją mamą. No ale jest też, powiedzmy, druga strona medalu, czyli te osoby, którym moja działalność się mocno nie podoba. Na drugim naszym strajku pojawiła się grupa paru bardziej chłopców niż mężczyzn, którzy trzymali jakiś transparent, który nawiązywał do mniejszości seksualnych i tego, że powinno się je krzywdzić. I próbowali w ten sposób, powiedzmy, nam przeszkodzić w strajku i wprowadzić pewne zamieszanie. Otrzymywałem wielokrotnie różne pogróżki. Raz była taka sytuacja, kiedy właśnie grupka mężczyzn rozpoznała we mnie osobę, która organizuje protesty. Chciała mi zrobić po prostu fizyczną krzywdę, żeby w ten sposób mnie zastraszyć i przekonać do tego, żebym przestał to robić. To są też takie, które, powiedzmy, na przykład mówią mi, że jak chcesz się zajmować ekologią, to wypierdalaj do Warszawki, wypierdalaj do Chin tam się zająć. Jeżeli chcesz rzeczywiście, żeby było mniej dwutlenku węgla, to może najlepiej jakbym przestał oddychać. I nawet raz usłyszałem sugestię, że mogę otrzymać w tym pomoc, więc to są tego typu wiadomości. Moi rodzice nie za bardzo o tym wiedzą. No, po prostu się o mnie troszczą i boją, chcieliby, żebym przestał się angażować, a ja bym czuł, że tego nie mogę zrobić i że ja bym się czuł z tym strasznie, jeżeli bym rzeczywiście musiał przestać. Generalnie ja długo byłem jedynakiem, więc kiedy już pojawił się mój młodszy brat, to bardzo na niego, że powiem, czekałem i bardzo się nim przejmowałem. Często słuchając to, co on mówi na przykład o tym, kim chciał zostać w przyszłości, zdaję sobie sprawę, że wiele z tego tak naprawdę jest niemożliwe przez to, że właśnie do tej pory, powiedzmy, zawaliliśmy z działaniem przeciwko kryzysowi klimatycznemu. Kiedy on będzie w moim wieku, jeżeli rzeczywiście będzie ten zły scenariusz, to tak naprawdę on już nie będzie mógł tego zmienić. Ten świat, który on już zastanie, będzie światem, który nie pozwoli mu spełniać tych marzeń. To będzie świat, w którym jego przyszłość będzie realnie zagrożona. I to było dla mnie bardzo ciężkie, bo... Przepraszam, chwilę. I to też wzbudziło we mnie taką złość, że kiedy on będzie w moim wieku, naprawdę już nie będzie miał prawa zawalczyć o swoją przyszłość. Bo to, co rzeczywiście zmieni się w ciągu najbliższych lat, zdecyduje o mojej i jego przyszłości, a obecnie idziemy ku zupełnej katastrofie. Boję się, że zupełnie to prowadzi do takiej dehumanizacji, która odciśnie się na całym naszym społeczeństwie. Boję się powrotu tych, powiedzmy, demonów, ksenofobii, totalitaryzmu, takiego zupełnego odczłowieczenia i ja osobiście nie chciałbym w takim świecie żyć. On nawet nie będzie miał prawa do tej przyszłości, nie będzie miał prawa do tych marzeń. Jeżeli rzeczywiście ja nie zadziałam, jeżeli ja nie wezmę się mocno do tego aktywizmu i do zmiany tego, to jego przyszłość jest stracona i on nie będzie mógł z tym nic zrobić, kompletnie nic. Teraz największa biała powierzchnia na Ziemi znika. Nasze lodowce się topią, odsłaniając ciemny ocean. To z kolei dalej nagrzewa Ziemię. Znikające lodowce topią się coraz szybciej, więc znika coraz więcej lodu. Każdy dzień zwłoki, każda kadencja Sejmu, każdy bezowocny
Polsce 2040 nie może być spalany węgiel, ale też nie może być żadnej elektrowni na gaz ziemny i żadnego silnika działającego na ropę naftową. Mamy dosyć fałszywej proklimatyczności, którą próbujecie zjednać sobie wyborców. Mamy dosyć fałszywego poparcia, którym poprawiacie sobie reputację. Macie. Dziękuję bardzo. Rękę możecie się podać rękę. Pandemia jest czymś, z czym musimy sobie poradzić, ale to nie sprawia, że kryzys klimatyczny zniknął. Przenieśliśmy się do internetu, ale wywieranie presji jest niezwykle trudne, gdy się robi to przez Zooma. Jesteśmy w domach, jesteśmy oddzieleni od siebie i mamy poczucie, że goni nas czas nieustannie. Jest to bardzo dołujące. Wiem, że w tym czasie powinienem zrobić to i to, bo inaczej przekroczymy punkty krytyczne i nie będzie się dało już nic zrobić. I tych rozpraszaczy będzie coraz więcej, bo kryzys klimatyczny wywołuje kolejne kryzysy. Uwaga! Tu policja! Parę osób z różnych regionów Polski z MSK pojechało w grudniu do Warszawy. Wtedy odbywał się szczyt klimatyczny, od którego zależało naprawdę bardzo dużo, a wciąż nie byliśmy pewni, jak Polska postąpi na tym szczycie. Dlatego pojechaliśmy wszyscy do Warszawy, no i ja też pojechałam, żeby tam być i móc działać. Przyszłam po południu na Aleje Ujazdowskie. Tam było pełno młodych osób, ale też nie tylko młodych, z transparentami, właśnie gotowych mówić o klimacie i o kryzysie klimatycznym, ale 3 razy więcej niż osób tam zebranych było właśnie policji. I nawet się nie obejrzałam, 5 minut później wszyscy byliśmy otoczeni, zamknięci w kordonie policji. Nagle z głośników były komunikaty, że musimy się rozejść, ale nie dało się rozejść, bo żeby wyjść trzeba było wylegitymować się, okazać dokumenty ze świadomością, że później po prostu będziemy wezwani na przesłuchanie. Wasze zachowanie jest niezgodne z prawem. Prosimy o zejście z jezdni i rozejście się. Chciałam wyjść z kordonu policyjnego, wszystko dobiegało końca. No i podeszło do mnie nagle 3 policjantów dookoła mnie. Wzięli mój dowód osobisty. Powiedzieli mi, że nie puszczą mnie do domu, bo jestem niepełnoletnia i że musi mi odebrać ktoś dorosły. Moi rodzice z Nowego Sącza albo ktoś z rodziny. No i w końcu odebrał mnie kuzyn. Ale bałam się, że wezmą mnie na komisariat, że nie będą chcieli w ogóle mnie puścić, bo tak to wyglądało. Byli bardzo, bardzo niemili i nie wiedziałam sama, co mam wtedy zrobić. Trochę panikowałam. No ale później na szczęście wszystko się udało i wróciłam do domu, do Nowego Sącza. Pewnego dnia do moich drzwi zapukał policjant i dostałam wezwanie na przesłuchanie w roli świadka o udział w nielegalnym zgromadzeniu. I musiałam się stawić na komendzie tego samego dnia. Nie zdążyłam się skontaktować z nikim, nie zdążyłam pójść tam z prawnikiem. Poszłam tam z tatą, którego nie chcieli ze mną wpuścić. No i złożyłam zeznania, co robiłam w Warszawie, dlaczego tam byłam. Od przesłuchania na policji minął miesiąc albo więcej. Strasznie się tym stresowałam. Tak naprawdę cały czas to było z tyłu mojej głowy, że w każdej chwili policja może po prostu zapukać znowu do moich drzwi, czy w trakcie, kiedy będę miała lekcję, czy dzwonił jakikolwiek dzwonek, już myślałam, że to będzie kolejny raz policja. I później w momencie, kiedy byłam poza domem, byłam z koleżanką na spacerze, zadzwoniła do mnie mama, że w naszym mieszkaniu jest kuratorka, która przyszła sprawdzić, czy jestem zdemoralizowana. Kuratorka nawet nie była niemiła, po prostu rozmawiała ze mną, sprawdzała, czy wszystko jest w porządku, tylko dostała takie polecenie. I tak cały czas sobie myślałam, że są ludzie, którzy faktycznie potrzebują od niej pomocy, a jestem aktywistką walczącą o moją przyszłość, a siedziała ze mną ponad 2 godziny i sprawdzała, jak zdemoralizowana jestem. I jakiś czas po właśnie rozmowie z nią dostałam informację, że na szczęście moja sprawa została umorzona. Z jednej strony czułam się taka nieustraszona, czułam się taką trochę bohaterką, że działam jednak dla tego klimatu i że mimo, że są te przeciwności i że chcą może mnie trochę nastraszyć, trochę uciszyć, to jednak działam. No ale z drugiej strony wiem, że jestem tylko nastolatką i naprawdę byłam przerażona.
Dobry wieczór. Witam wszystkich i wszystkie na tym niesamowitym, ciekawym i na pewno niecodziennym wydarzeniu. Kacper zaczął czytać jakieś przemówienie otwierające, w ogóle wprowadzające do tego tematu. Pamiętajcie o tym, żeby protestować bezpiecznie. Współpracujcie z władzami, z funkcjonariuszami policji, zachowajcie odstęp. Cały czas miejcie ze sobą maseczki, ale to nie oznacza, że nie protestujemy, to nie oznacza, że nas tu nie ma. Cały czas głośno krzyczymy, cały czas głośno domagamy się odpowiedzialnej i naukowo-konsensualnej polityki klimatycznej w naszym kraju. I zdążyłem powiedzieć zaledwie kilka zdań, gdy podszedł do mnie policjant, mówiąc, że nie mogę używać megafonu, bo tym samym łamię prawo środowiskowe. I właśnie nie dosłyszałam dlaczego, wiedziałam tylko, że zabierają mu megafon i że już nie może dalej do niego mówić, co jest trochę problematyczne przy tłumie osób, które muszą stać daleko od siebie. W styczniu mój dom odwiedziła kuratorka sądowa z informacją, że policja przekazała moją sprawę do sądu, twierdząc dwie rzeczy. Po pierwsze, że złamałem prawo środowiskowe używając megafonu, a po drugie, że występuje prawdopodobieństwo demoralizacji. Moja reakcja była chyba najbardziej naturalna, bo wiem, że nie popełniłem żadnego z czynów, no ale sprawa trafiła do sądu i mimo tego, że policja miała wiele możliwości, żeby ją porzucić, żeby zaprzestać, żeby wycofać wniosek, a to tak się nie stało. W pewnym momencie sprawie została nadana nawet sygnatura sądowa, co oznaczało, że sprawa zaczęła faktycznie istnieć i była już w sądzie. I to był moment, kiedy zaczęliśmy się martwić z rodzicami, bo kuratorka, gdy była u nas w domu i gdy oceniała moją demoralizację, no powiedziała oczywiście, że jedną z możliwości jest to, że trafię do poprawczaka, moi rodzice stracą prawa rodzicielskie nade mną, co jest zupełnie nie mieściło mi się i dalej nie mieści mi się w głowie. W pewnym momencie nazwała mnie nawet recydywistą, bo utrzymywali taką wersję, że ja dwukrotnie używałem tego megafonu, dlatego powróciłem do przestępstwa. Co się oczywiście nie stało, ale to już teraz nieważne, no bo sprawa została odrzucona. A co dzisiaj na transparentach? Moim ulubionym, chyba zawsze takim będzie Dzieci i ryby mają głos, bo wydaje mi się, że to dalej z jakiegoś powodu protestowanie osób młodych jest tematem tabu. Dzisiaj pokazujemy, że nie powinno tak być, że też mamy głos, że też mamy pogląd, że też mamy opinię, a głównie dlatego, że reprezentujemy polską młodzież, a więc ogromny mandat społeczny. Zaczynamy normalizować rzeczy, które są zupełnie przemocowe, bardzo represyjne i które kojarzą się raczej z Białorusią czy Rosją w naszym kraju, w państwie, które jest przecież w Unii Europejskiej. Nie możemy pozwolić, żeby ktokolwiek uznał tę sytuację za normalną. Stąd nasze działania i stąd to wszystko, co zrobiliśmy. Urodziłam się w Katowicach. Od małego mieszkam w Tychach, ale chodzę do szkoły w Katowicach i zawsze pamiętam, że węgiel i kopalnie były wpisane w krajobraz i w moje codzienne życie. Czasami jak jeździłam do szkoły, to przyjeżdżał obok mnie cały pociąg zapełniony węglem. Widziałam węgiel na ulicy, widziałam dym. Często oddycham smogiem, jak jest zima i kiedyś myślałam, że to jest po prostu zwykły zapach zimy. Nasz region ma najbardziej zanieczyszczone miasta w Polsce i Europie. Przez to, że węgiel jest nieodłączną częścią śląskiej kultury, to zawsze dla mnie to było oczywiste, że mamy górników. Pamiętam, jak w podstawówce przychodzili górnicy w ramach barburki i mieliśmy całe prelekcje o tym, jak to jest być górnikiem. Znam bardzo dużo osób, którzy mają w rodzinie górników, więc jest w pewien sposób takie przywiązanie do tego węgla, jest to kulturowe po prostu. Do tej pory wiele ludzi jest takich jak ja. Nie widzą, jak się to wszystko łączy i nie rozumieją tego, jak bardzo szkodliwy jest węgiel dla naszego środowiska i dla nas samych. I to wszystko mnie powoli zabija. I zabija planetę i moją przyszłość.
W momencie, w którym zwykła elektrownia w małym mieście, w Opolu, jest w 10 największych emitentów w Europie, to jest dokładnie ten moment, kiedy powinniśmy się zastanowić, czy wszystko jest OK, czy wszystko gra i czy nie powinniśmy zacząć martwić się tym, że jeżeli będziemy podejmować kolejne tak głupie, nieprzygotowane i antynaukowe decyzje, to nie będziemy mieć przyszłości i tej przyszłości nie będą mieć szczególnie następne pokolenia. W samych Katowicach kiedyś było kilkanaście kopalni, a teraz zostały tylko 3. Są miejsca, które są już wpisane w nasz krajobraz i one zostały przekształcone na przykład na Muzeum Śląskie. I wydaje mi się, że taka zmiana i transformacja, która powinna być sprawiedliwa, jest jak najbardziej możliwa, tylko potrzebujemy konkretnych działań i konkretnych planów od rządzących. Starsze pokolenia muszą sobie zdać sprawę, że to jest wybór albo tradycja, albo ludzie. Tradycja jest elementem kulturalnym, jest elementem słownym, związanym ze sztuką, z ubraniami. I niekoniecznie to się wyklucza. Możemy odejść od węgla i wciąż zachować tradycję górników na Śląsku. Czasami muszę czuć złość. Czasami muszę się porządnie wkurzyć na bierność polityków, na bierność największych korporacji, które są w sektorach przemysłu, energetyki czy transportu, na to, że nic nie robią i cały czas mają taką samą politykę. Teraz nawet mówiąc o tym się na to wkurzam, bo to jest okropnie frustrujące, że oni najpewniej są tego świadomi, a i tak nic nie robią, bo będą mieli więcej pieniędzy z tego, że nic nie zrobią. Bo podejmowanie zmian wymaga nakładu środków, a tych środków po prostu nie chce się dać. Bo po co? Często mówi się nam, że jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie. Tylko moim zdaniem my to właśnie robimy. Natomiast to nie jest wystarczające. I nawet pandemia nam to udowodniła, że kiedy wszyscy na świecie siedzieli w swoich domach, to emisje i tak spadły tylko i wyłącznie o 8%. Takie zwalanie odpowiedzialności na jednostki jest taką zagrywką robioną przez wielkie korporacje, które po prostu umywają ręce od odpowiedzialności. Są oferowane nam propozycje, które absolutnie nie pomogą w walce z klimatem. Mamy 10 lat, a nie 50. Zmiany jednostek są bardzo ważne, ale najważniejsze są zmiany systemowe i na ten moment nie było nam zaoferowane nic, co jesteśmy świadomi, że może wprowadzić jakąś realną zmianę. Mam takie poczucie, że tutaj wiele osób widzi naszą działalność i tę konieczność działania w sprawie klimatu jako zagrożenie dla ich wartości czy dla ich stylu życia, ale tam naprawdę jest zupełnie inaczej. My walczymy o to, żeby uratować ich, żeby uratować ich przyszłość i w tym, co robimy, jest bardzo wiele takiej empatii. Dla mnie kryzys klimatyczny to głównie cierpienie i zawsze, gdy myślę o jakichś decyzjach politycznych, czy to o otwarciu nowego bloku gazowego, czy nowej autostradzie, to zawsze myślę o tym, jakie cierpienie to spowoduje. I to jest bardzo nienamacalne, ale wiemy, że nasze emisje napędzają wzrost temperatury, co prowadzi do cierpienia niewinnych osób. My, siedząc tutaj w naszym kraju, bardzo łatwo nam przymknąć oczy na to, co się dzieje. To, czego ja się boję, to odwrócenie się od tych wszystkich, którzy mają mniejsze możliwości i tych, którzy nie mogą zabrać głosu, bo nie są reprezentowani. A ich czeka niewyobrażalne cierpienie.
Chciałem Państwu przedstawić kolejną kartę. Dzisiaj wielka troska młodych ludzi. Rozmawiamy o czystym powietrzu, rozmawiamy o ochronie klimatu i te właśnie elementy są zawartością tej ekokarty. To jest troska o przyszłość całej naszej planety, ale przede wszystkim troska o naszą przyszłość, o to, w jakich warunkach my będziemy w Polsce żyli. Już dziś cały szereg programów właśnie o charakterze ekologicznym, mających chronić powietrze i chronić klimat jest w naszym kraju wdrażanych. To, że politycy oszukują, nie jest zaskakujące. To jest oburzające, że politycy umyślnie godzą się na konsekwencje, jakie idą za ich działaniami. Politycy godzą się na cierpienie, wpisują je między koszty. Tak, zdecydowanie mam negatywne doświadczenia aktywistyczne. Jako Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, a w trakcie kampanii prezydenckiej postanowiliśmy ruszyć z nieformalnie nazwanym projektem Prezydent, którego cel był znowu bardzo prosty, ale bardzo kluczowy, czyli przebicie kwestii klimatu i sprawiedliwej transformacji w kampanii prezydenckiej. I stąd nasza obecność w wielu miastach w Polsce, na wiecach wszystkich kandydatów, wszystkich możliwych opcji i partii, a na to, żeby pokazać, że jesteśmy, że nie zapominamy i że to jest kwestia, która jest dla nas istotna i która powinna być też istotna po pierwsze dla kandydatów, ale też dla głosujących. To był czerwcowy dzień. Zaczęliśmy dzień od przyjazdu wtedy kandydata Trzaskowskiego i też byliśmy na jego wiecu i też protestowaliśmy i też byliśmy z dokładnie tymi samymi transparentami, domagaliśmy się tego samego. Chcieliśmy rozpocząć taki sam dialog z głosującymi, z Trzaskowskim także. Kilka godzin później w Opolu pojawił się też prezydent Duda w innym miejscu, więc poszliśmy także tam, no bo no właśnie jako MSK działamy przecież apartyjnie i od wszystkich kandydatów chcemy dokładnie tego samego, tych samych deklaracji, ale też tych samych działań. Czuliśmy się tam niechciani. Pojawiało się mnóstwo komentarzy, że mamy iść do domu, że nikt nas tu nie zapraszał, że nie chcą nas tu. Kwestionowano naszą polskość, czy opolskość, czy jakieś dobre intencje. Cały czas ktoś albo zasłaniał nasz transparent, albo z nami rozmawiał, czy obrażał nas, mówiąc, że co my tu robimy, czy jesteśmy opłaceni, że powinniśmy sobie stąd iść. Organizator ze sztabu Andrzeja Dudy powiedział, że żebyśmy wyszli z tego tłumu i poszli albo stanęli gdzieś z boku, bo przeszkadzamy w tym wiecu wyborczym. No i my tego nie chcieliśmy zrobić, bo nie po to tutaj przyszliśmy, żeby stać gdzieś z boku. No i chyba byłoby jeszcze okej, gdyby ta cała sytuacja skończyła się na tym, na jakichś wyzwiskach czy zaczepkach, no ale zupełnie tak nie było. No i w pewnym momencie byliśmy tak zdesperowani, że moja koleżanka postanowiła wejść na ramiona innego znajomego, aby ten transparent trzymać w górze, tak żeby był bardziej widoczny. No i wtedy ludzie zaczęli tego znajomego, który trzymał tą dziewczynę na swoich ramionach, popychać, zaczął trochę tracić równowagę, więc szybko obydwoje zeszli na ziemię. I gdy staraliśmy się trzymać ten transparent już na normalnej wysokości, to pewien starszy pan wyrwał go nam i zdeptał i stanął na nim. Dobra kultury, żeby budować nowoczesne. Nasz transparent był nam wydzierany z rąk, rzucany na ziemię, przydeptywany, rozrywany. My sami byliśmy popychani, szturchani. Moja koleżanka dostała łokciem w twarz, mi grożono pobiciem, innemu chłopakowi podstawiono nogę. I takich sytuacji było mnóstwo na przestrzeni kilku godzin, kiedy tam byliśmy. Taka złość po prostu, ale też niezrozumienie i zupełnie jakiś taki brak, no nie wiem, szacunku do innego człowieka. To był bardzo, bardzo ciężki dla mnie moment.
Jestem bardzo dumny z tego działania, bo mimo tego, że naraziliśmy się zdecydowanie, to wykazaliśmy się ogromną odwagą, będąc tam i nie wychodząc. My na wiecu Andrzeja Dudy pojawiliśmy się chwilę przed tym, jak miał się zacząć. Natomiast nie zaczął się punktualnie, bo pan prezydent się spóźnił około godziny na swój wiec. I przez to, że ten czas oczekiwania się wydłużył, w tym czasie, kiedy pan prezydent już był na wiecu, byliśmy tylko chwilę, dlatego że ten cały czas oczekiwania sprawił, że musieliśmy się mierzyć z całym tym tłumem i z tymi wszystkimi wezwiskami w naszą stronę już zanim wiec się zaczął. Przepraszam najmocniej, ale jestem dzisiaj na Podlasiu, to u Państwa cały dzień, po prostu jesteście tak gościnni, że trudno dojechać, no trudno dojechać. Wyzywano nas od brudasów, komunistów, pedałów. Krzyczano wypierdalać, stąd nie ma tu dla was miejsca. I szarpano nas, opluwano, bito. Dużo osób było sypanych solą, wypędzano z nas demony. Mówiono, że zostaliśmy przysłani i opłaceni przez Rosję, żeby to wszystko robić. Zostałam opluta i byłam wyzywana właśnie od pedałów, od no bardzo dużo przykrych słów leciało w moją stronę. Byliśmy szarpani, baner w pewnym momencie został po prostu porwany. Widziałam z daleka paru moich znajomych, którzy stali z tęczową flagą. Oni wręcz byli bici. Podniesionego przez Donalda Tuska i jego ludzi. No i wszystko właśnie było w takiej atmosferze nienawiści i takiego sprzeciwu, że jeżeli nie popierasz prezydenta, to jakim prawem tutaj jesteś? Najważniejsze jest to, by Polska się rozwijała, bo to jest nasz wielki, wielki, wielki wspólny obowiązek. Smród od Wisły, bardzo trudne do wprowadzenia rzeczywistego. Tylko, że po prostu jeśli tego nie wprowadzimy, to ludzkość nie ma przyszłości na Ziemi. No dobrze, to ja zapytam o jedną rzecz. Gdzie Państwo byliście 8 lat temu na przykład? Ja na przykład 8 lat temu miałam 10 lat. Do przedszkola chodziło. W kwestii klimatu faktycznie. Jest nam potrzebna realizacja naszej ambicji i nasza duma, że my jesteśmy wielkim krajem Europy, że nas jest 38 milionów. Bo jedna jest u was normalna, o tak. Tak, a wy jesteście nienormalni. Zdradził kolegę swego. Co ty możesz? W pewnym momencie zostałam oddzielona od wszystkich moich znajomych i zostałam otoczona przez grupę jakichś ludzi, którzy tam byli i w pewnym momencie zaczęli mnie popychać między sobą w takim kółeczku i wyzywać mnie. Trudno jest mi sobie przypomnieć, co dokładnie mówili, ponieważ bardzo starałam się wymazać to wszystko z pamięci. Było to bardzo traumatyczne doświadczenie. Najgorszy moment był wtedy, kiedy do jednej z nas podszedł mężczyzna i powiedział, że jeżeli masz taką bluzkę, równie dobrze mogłabyś ją ściągnąć. I podniósł tą bluzkę, odsłonił jej nagą pierś i powiedział, że równie dobrze mogłabyś nie mieć tej bluzki. To był traumatyczny moment. I w tamtym momencie stwierdziliśmy, że nie będziemy już dłużej na tym wiecu wyborczym, że to już przekroczyło wszelkie granice i że po prostu nie jest nam tam bezpiecznie, że nie jesteśmy tam chronieni. No też warto podkreślić to, że tam była policja, tylko nie reagowała tak jak powinna na to, co się działo. Nikt tam nas nie chronił, więc nie czuliśmy się po prostu bezpiecznie, do tego opuściliśmy ten wiec wyborczy. Po co atakować słabego? Po co zużywać energię na atakowanie słabego? Słabego się atakować nie opłaca. Atakuje się tylko silnego. Ja się czułam po prostu jak najgorsze gówno, że kim ja w ogóle jestem i byłam przerażona tym, co ludzie potrafią zrobić i jak potrafią potraktować innego człowieka.
dosłownie parę metrów od sceny nie widzicie prezydent, kiedy jesteś bity, popychany, szarpany za to, że trzymasz baner, a co z klimatem, to w takim razie do czego musi dojść, żeby zwrócili na ciebie uwagę? Co musisz zrobić, żeby politycy i polityczki cię zauważyli? Chcę Polski, która umie obronić słabszych i nie musi bać się silnych. Chcę Polski, w której zwycięża uczciwość, a nie cynizm i draństwo. Takiej właśnie Polski chcę i taką właśnie Polskę dalej obiecuję budować. Dla nas, ale przede wszystkim dla nich. Dla tych najmłodszych, którzy są tutaj wokół mnie. Wszystkie potem po tym zdarzeniu byłyśmy totalnie rozsypani i zbieraliśmy się po tym bardzo, bardzo długo. Zaraz po wiecu poszliśmy na pobliskie wzgórze, z którego widać cały plac i tylko z racji jakby bliskiego położenia tam poszliśmy i usiedliśmy i powoli zaczęliśmy zdawać sobie sprawę z tego, co się stało. To byli starsi ludzie, którzy wyciągali gazety i potrafili zdzielić nas nią po głowie. To są ludzie, których spotkalibyśmy w sklepie i powiedzieli im dzień dobry albo otworzyli im drzwi i dokładnie tacy ludzie zaatakowali nas. Ja jestem przekonany, że oni myśleli o sobie jako o bojownikach, jako o osobach, które ratują Polskę, ratują prezydenta przed osobami, które najwyraźniej w ich oczach chciały ją zniszczyć czy szargać. To, co mnie zszokowało, to, że ci ludzie naprawdę tam wierzyli w to, że nie ma żadnego kryzysu klimatycznego. Że oni naprawdę myślą, że nic się nie dzieje, że my to wymyśliliśmy i że to jest jakiś wymysł, który nie istnieje. Wtedy zrozumiałam, że naprawdę są tacy ludzie i naprawdę trzeba ich uświadamiać i walczyć mimo wszystkiego, nieważne jak bardzo jest ciężko. Katastrofa klimatyczna nie zapyta cię, na kogo głosujesz, tylko zapyta cię, ile masz w portfelu. Bo jeżeli masz mniej, no to nie będzie cię stać na jedzenie. Przed nami jest ogromna praca, którą byliśmy przekonani, że mamy już za sobą. Byliśmy przekonani, że już prawie jesteśmy tam, że już prawie osiągamy te cele, które sobie ustaliliśmy, że już możemy porozmawiać poważnie i dojrzale w społeczeństwie o klimacie, ale ta sytuacja na tym wiecu prezydenta Dudy był jak kubeł zimnej wody, który pokazał nam, że nie. Kilka dni temu obchodziliśmy drugą rocznicę, od kiedy zaczęliśmy strajkować. Co prawda od 6 miesięcy nie wyszliśmy na ulicę, bo sytuacja pandemiczna po prostu nie pozwala nam na to. Dzisiaj na plac Defilat przyszła jedna dziennikarka z telewizji i mimo tego, że my się staramy to komunikować w naszych mediach społecznościowych, to i tak to nie dotrze do nikogo. I nikogo ważnego, to nie pójdzie do mediów głównych. Siła w ręce ludzi, siła w ręce ludzi, bo to ludzie mają siłę, bo ludzie mają siłę. Powiedz, co to czujesz, powiedz, trochę jestem zmartwiona tym, że w sumie nie wiadomo, ile osób będzie chciało jeszcze zwrócić na nas uwagę, ale bez świadomości nie ma przyszłości. Czasami jest takie poczucie beznadziejności i czasami się traci tą nadzieję, że się uda. Najlepszym momentem jest to, kiedy ktoś mi mówi, że zainspirowałam ich do działania, zainspirowałam ich do zmiany.
Jeżeli będzie więcej takich osób jak ja, które inspirują kolejne osoby do zmiany, do działania, to wtedy powolutku możemy zmienić nasze społeczeństwo. Spotykam niesamowite osoby na swojej drodze, które się zajmują tymi samymi tematami i walczą w tych samych obszarach co ja. I to jest strasznie budujące, bo możemy mieć rozmowy do 5 w nocy o tym, jak bardzo źle jest, ale koniec końców jesteśmy w tym razem. I jeżeli faktycznie będzie lepszy świat, to co budujemy teraz, te sieci wsparcia i sieci kontaktów, one będą krokiem do lepszego społeczeństwa, jeśli będzie lepsze społeczeństwo. W przyszłości chciałabym zostać psychiatrką dziecięcą. Chciałabym zbudować szpital tutaj w Białymstoku i to jest moje marzenie i nie ukrywam, że chciałabym, żeby się spełniło i wiem, że jeżeli chcę, żeby się spełniło, to teraz muszę działać jako aktywistka klimatyczna. Chcę, ale też muszę działać. Jeśli nikt inny tego nie zrobi, to co nam pozostało? Mamy jeszcze tyle rzeczy do zobaczenia, tyle miejsc do odwiedzenia. Świat jest tak niesamowity, że naprawdę nie chcę, żeby katastrofa klimatyczna zniszczyła tyle pięknych rzeczy na świecie. Większość osób, które działa, przynajmniej w moim otoczeniu, to są kobiety, co jest problematyczne, ponieważ kobiety mają mniejszy dostęp do władzy. Żyjemy w patriarchalnym społeczeństwie, gdzie jest toksyczna męskość i być może walka o środowisko jest widziana jako niewystarczająco męska. No, większość osób decyzyjnych to są faceci jednak, a jest ich mniejszość w naszych działaniach, co pozwala wysnuć taki wniosek, że właśnie większość osób widzących te problemy to są kobiety i jednak nie możemy tego zmienić same. Potrzeba empatii i potrzeba wrażliwości, której mężczyźni w statusie quo są pozbawiani, żeby zrozumieć potęgę i skalę katastrofy klimatycznej i ergo zaangażować się do walki przeciwko niej. Potrzebujemy edukacji klimatycznej, bo tylko wtedy ludzie będą wiedzieć, jak beznadziejna jest sytuacja, w której się znajdujemy i tylko wtedy będą na tyle zmotywowani tą wiedzą, żeby działać i zmusić polityków do działania. Ja jako jednostka nie dam rady zatrzymać zachodzących zmian klimatu i nawet my jako cały ruch nie będziemy w stanie, tylko chcemy zrzeszyć wszystkich ludzi, chcemy pokazać Polsce, Polkom i Polakom, jak może wyglądać przyszłość. Jeżeli wszyscy się zmobilizujemy i wszyscy zaczniemy żyć tak, jak żyć powinniśmy i wszyscy zaczniemy stawiać klimat na pierwszym miejscu, to zmiana jest realna i ja chciałabym, żeby każdy o tym wiedział. Nie mam wyboru, muszę mieć nadzieję, bo wiem, jakie to jest zagrożenie, wiem, co musimy zrobić. Prawda i nauka jest po naszej stronie, ale naprawdę nie mamy wyboru. Świadomość na temat kryzysu klimatycznego można nazwać, że to jest taki, nazwijmy to przekleństwo, ale jeżeli rzeczywiście wszyscy przyjmiemy tę wiedzę i zaczniemy według niej działać, to się zmieni w przekleństwa w rzeczywiście nasz ratunek. This is a special paper from my doctor that I'm an asthmatic and allergic. In case of DRS, I need to have a special diet. Jakbym się stresował. Ostatnio wyszedł raport, który mówił o tym, że mamy 5% szans na zatrzymanie wzrostu temperatury na poziomie 2 stopni obecnie. I to pokazuje jakiś absurd naszej sytuacji, w której przywódcy mówią, że robią co mogą, a tak naprawdę to jest po prostu jedno wielkie, masowe kłamstwo. Działania MSK się toczą swoim torem. Nasze działania nie wystarczają. Zamierzam zrobić coś jeszcze. Dołączę do działania Extinction Rebellion. Jestem gotowy na to, by złamać świadomie prawo. Nie ma co się oszukiwać. 1 miliard osób w ciągu najbliższych 30 lat będzie musiało uciekać ze swojego domu, bo infrastruktura, na której ich życie się opiera, nie będzie wytrzymywała presji zmian klimatycznych. Spowoduje to masowe migracje, wojny klimatyczne. Ludzie będą umierać w rzeziach, walcząc o wodę. Bo my przegrywamy tą walkę, przegrywamy walkę o naszą przyszłość, ale jeszcze nie przegraliśmy.
Wolę być na ulicy i patrzeć na siebie. Dobry? Proszę opuścić. Proszę opuścić. Tak? Tytuł ma na banerze napisane wolę być na ulicy. Tutaj jakieś wiesz, czynnie patrzeć na siebie. Wolę być na ulicy, nie patrzeć na 5 milionów ludzi. Jak najbardziej transparent może być w tą stronę, żeby ludzie widzieli. Dalej nie wytrzymają presji zmian klimatycznych i będą musieli opuścić swój dom. I to będzie oznaczało milionowe migracje tak naprawdę i to będzie prowadziło do napięć społecznych, do wojen również, w których prawdopodobnie zginą ludzie. Dobrze, rozumiem, przyjemnie wiadomości. Dobrze, miłego dnia. Miłego dnia. Dziękuję. Na szczęście nie byłem aresztowany, jednak byłem na to gotowy. Przygotowany byłem na tą akcję bardzo mocno psychicznie i byłem w niej spokojny. Byłem pewien tego, co robię. Nie miałem wątpliwości, że to, co robię, nie ma sensu bądź jest złe. Wręcz przeciwnie, jestem przekonany, że ma to głębokie znaczenie. Potrzebujemy, by setki tysięcy osób usiadło na ulicy w akcie nieposłuszeństwa obywatelskiego i zmieniło system, w którym żyjemy, bo tylko łącząc się razem w wielką falę jesteśmy w stanie to zrobić.
z nami ziemię chroni. Ziemia to jest nasz jedyny dom. Wiele już widziała, wiele, wiele wycierpiała. Trzymamy ręce w górze! Jeśli możesz na protesty goń, zatrzymaj Bełchatów, łatwo tak nie odpuścimy. Czy chwycisz moją dłoń? Mimo różnic, podziałów i stron, chociaż będzie trudno, przyszłość naszą ocalimy razem. Z nami ziemię chroni. Ziemia to jest nasz jedyny dom. Wiele już widziała, wiele, wiele wycierpiała razem. Z nami ziemię chroni. Ziemia to jest nasz jedyny dom. Wiele już